W dzisiejszym odcinku pokażemy, jak wykonać skórę węża w wakacyjnej odsłonie. Najpierw nauczymy się zdobienia, a następnie pokażemy kilka innych opcji kolorystycznych. Pomożecie nam wybrać, która z nich będzie najlepsza. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj z nami Paulina Walaszczyk. Witajcie serdecznie. Indigo Łódź, Centrala. 145 już pamiętam medali. Druga wicemistrzyni, pierwsza wicemistrzyni świata, przepraszam. Pierwsza wicemistrzyni świata z 2019 i 2018 roku. No widzisz, uczę się. Dobra, już kończmy z tymi uprzejmościami. Przechodzimy do skóry węża. Paula przygotowała dla nas turbo fajną, szybką skórę węża. Tak. Zaczynamy. Zaczynamy. Ja się tym zdobieniem turbo jaram, ale nie tylko dlatego, ponieważ jest piękne, tylko również dlatego, ponieważ przypomina mi bardzo fajną historię. 2011 rok. To był czas, kiedy Indigo pojawiło się na rynku i my wtedy mieliśmy fixa na punkcie skóry węża. Cała nasza strona internetowa była w skórze węża. Umieszczaliśmy ją na etykietach. Zresztą do dzisiaj, jak sobie spojrzycie na etykietę Perfect Base'a albo Take Your Time Builder, to one cały czas mają tą skórę węża. Mało tego, mieliśmy okładkę w gazecie Paznokcie i tam była modelka, tak, i ona miała, słuchajcie, skórę węża. Oprócz tego miała też węża samego w sobie na ramieniu. To i chyba pora wam zaprezentować. To taki trup z szafy, wszyscy mamy trupy z szafy. Zróbmy w takim razie 9 Years Challenge. Widzicie? Jest podobieństwo? Czy dzisiaj, w 2020 razem z Dariuszem umieścilibyśmy skórę węża na opakowaniach? Nie. Czy zmieniłabym tą historię? Czy chciałabym zmienić przeszłość? Nigdy. A jeszcze jedno. Wąż, czyli pyton brunatny, królewski, jak on się nazywał? Słuchajcie, dobrze mieć operatora, który 10 lat temu również był w zespole. Tak, pyton królewski był w kolorze brązowym. Zmieniliśmy go w Photoshopie na potrzeby dopasowania go do indigowego fioletu. Dobra, historia całkiem spoko, ale najwyższa pora przejść w końcu do tego zdobienia. I uwaga, już teraz mogę wam zdradzić, że jak zrobimy je w jednym kolorze, to pokażemy również inne wersje kolorystyczne. Zaczynamy! Bazą do zdobienia będzie kolor See You Later Alligator, który nałożymy na wszystkie paznokcie. W miejscu, gdzie planujemy zrobić skórę węża, zaaplikujemy Barbados, aby uzyskać turkusowy kolor, i Aquagel, żeby stworzyć wrażenie łusek. Na zdobieniu położymy Super Matte, a na kolor Tip Topa. Wzór wykończymy kroplami Tip Topa i czarnym musem. Całą stylizację wykonamy pędzelkiem czwórką oraz sondą. 004 to ulubieniec Pauliny do zdobienia, do aplikacji koloru podskórki, do tańca i różańca. Sonda to niezbędny element do aplikacji kropli. Zatem do dzieła! Wszystkie paznokcie malujemy hybrydą See You Later Alligator. Nakładając drugą warstwę, cieniutkim pędzelkiem czwórką dokładamy kolor podskórki i utwardzamy każdy palec z osobna. Nakładamy Aquagel na szkiełko, a na paznokieć przeźroczystą hybrydę Glass w turkusowym odcieniu Barbados. Teraz będziemy tworzyć główny zarys skóry węża. Celowo nie utwardziliśmy Barbadosa, ponieważ będziemy pracować na mokrej warstwie. Przy pomocy sondy aplikujemy żel Aqua. Bardzo szybkim ruchem nakładamy 4 główne krople po środku paznokcia. Następnie dodajemy mniejsze krople, układając je względem już istniejących w taki sposób, aby powstała przestrzeń w kształcie rąbów. Na końcu wypełniamy boki paznokcia jeszcze mniejszymi kropeczkami. Tak, musimy pracować szybko, kontrolując rozpływanie się kropelek. Przymrażamy zdobienie przez 10 sekund. Następny w kolejce jest palec serdeczny. Nabieramy pędzelkiem Barbados i rozciągamy kolor po skosie w lewej górnej części paznokcia. Pamiętamy, że to musi być cieniutka warstwa produktu. Na nieco grubszej krople z Aqua będą się rozlewać. Nakładamy sondą główną kroplę i od niej tworzymy zarysy rąbów, dodając mniejsze kropelki. Najmniejsze ponownie lądują na bokach trójkąta, aby wypełnić przestrzeń. Wkładamy rękę do lampy na 10 sekund. Czas na mały palec. Tutaj powierzchnia ze skórą węża będzie jeszcze mniejsza. Analogicznie do serdecznego, Barbadosem malujemy skośny trójkąt w okolicy skórek. Sięgamy po Aqua i tym razem nie układamy głównej kropli ani zarysu rąbów, tylko tworzymy malutkie kropeczki, wypełniając cały szmaragdowy obszar. Przymrażamy zdobienie przez 10 sekund. Na wskazującym malujemy Barbadosem podobny skos jak na palcu serdecznym, ale w przeciwną stronę. Jak pewnie zauważyliście, przy wszystkich trójkątach brzeg jest nieregularny. Dobrze, tak ma być. W ten sposób zbliżamy się do efektu skóry węża. Wiecie, do tej struktury, tej fajnej faktury. Linie ostre jak od linijki to zdecydowanie nie to zdobienie. Możemy porównać wskazujący z serdecznym, czy do siebie pasują, czyli czy są podobnej wielkości.
Nakładamy 2 główne krople, następnie mniejszymi kroplami zaznaczamy wzór rąba i najmniejszymi wypełniamy pozostałą przestrzeń. Wkładamy całą rękę do lampy na 30 sekund, aby utwardzić zdobienie. Na kciuku, tak jak na małym, stworzymy zaledwie rożek skóry. Oho, odrobinę wyjechaliśmy. Spoko. Patyczkiem zetrzemy glasa ze skórek. Nakładamy aqua podobnie jak na małym palcu. Tutaj również nie ma głównej kropli, tylko kilka randomowych. Utwardzamy przez 30 sekund. I właśnie wykonaliśmy pierwszą część zdobienia. Środkowy paznokieć pokrywamy w całości supermatem i wkładamy rękę do lampy. Teraz będziemy nakładać błysk i mat na pozostałe paznokcie. Błysk na kolor, a mat na skórę węża. Aby zrobić to precyzyjnie, na szkiełko wykładamy supermat, moczymy w nim pędzel 4 i pokrywamy skórę węża, która znajduje się na każdym paznokciu. Teoretycznie można by nałożyć mat bezpośrednio pędzelkiem z butelki, ale mogłoby być różnie z precyzją, szczególnie na granicy matu i błysku. Utwardzamy 4 palce i następnie robimy to samo z kciukiem. Kciuka zazwyczaj wrzucamy do lampy osobno ze względu na to, że jest przeciwstawny, a już na pewno wtedy, gdy aplikujemy jakikolwiek produkt przy skórkach. Teraz, kiedy skóra węża jest matowa, możemy pokryć resztę tip-topem. Na granicy koloru i zdobienia nałożymy cienką warstwę tip-topa pędzelkiem 004 i dopiero potem resztę koloru pokryjemy pędzelkiem z butelki. Każdy paznokieć przymrażamy z osobna przez 10 sekund, a następnie wszystkie 4 przez 30. Na kciuku, obrysowując kontur, od razu obrysowujemy skórki, a następnie pozostałą powierzchnię przesmarowujemy tip-topem. Utwardzamy przez 30 sekund. Nabieramy sondą tip-topa i układamy krople dokładnie w tych samych miejscach, gdzie wcześniej nakładaliśmy je żelem aqua. Po prostu chcemy uwypuklić już istniejący kształt. Zaczynamy od głównych, środkowych kropli. Następnie przechodzimy do mniejszych, które stworzyły nam wzór rąbu. Na końcu nakładamy najmniejsze kropelki. Ważne, aby nałożyć je szybko. Na chwilę możemy powstrzymać swój perfekcjonizm. Nie czas na precyzję. Im szybciej, tym lepiej. Każdy palec przymrażamy z osobna przez 10 sekund. Jeśli kropelka tip-topa jest za mała, możemy pokręcić chwilę sondą i ją powiększyć. Kropelki na małym palcu nakładamy randomowo. Wystarczy kilka drobinek i gotowe. Utwardzamy przez 30 sekund. Na kciuku robimy dokładnie to samo, co na małym palcu. Nakładamy kilka drobniutkich kropli. Utwardzamy przez 30 sekund. I teraz sekret dobrej skóry węża. Tworzymy jeszcze jedną warstwę, aby uwypuklić całe zdobienie. Drugą warstwę aplikujemy na główne krople i na te, które stworzyły wzór rąbu. Nie uwypuklamy tych najdrobniejszych. Utwardzamy przez 30 sekund. Pora na finalny etap zdobienia. Jeszcze bardziej podkreślimy strukturę węża czarnym kolorem. Na paletkę nakładamy czarny mus So Black i moczymy w nim pędzelek 004. Po bokach zdobienia aplikujemy nieregularne ciapki. Raz mniejszą, raz większą. Całość ma nam jak najbardziej przypominać naturalne ubarwienie skóry węża. Czarny kolor nakładamy po całej długości boków, poza wzorem utworzonym z rąbów. Chcemy uzyskać nieregularną strukturę, dlatego niektóre ciapki położymy na kropelki, a inne pomiędzy. Mus, jako puszysty produkt, dobrze się nadaje do takiego efektu. Lepiej zacząć od dużych kropek, a dopiero potem uzupełnić je małymi. Będziemy mieć większą kontrolę nad kierunkiem wzoru. Na małym palcu nakładamy malutkie kropeczki i jest ich zdecydowanie mniej. Każdy palec przymrażamy z osobna, a kiedy skończymy układać wzór na wszystkich 4 palcach, utwardzamy przez 60 sekund. Tak, mus utwardzamy przez 2 minuty. Lepiej dłużej niż krócej, potem babrać się z niedotwardzoną warstwą. Jeśli nie macie musów, to swobodnie możecie ten element zdobienia wykonać arte brillante w kolorze czarnym. Kciuka tradycyjnie wykańczamy osobno. Wykańczamy! To jakoś tak brzmi brutalnie, może lepiej byłoby powiedzieć: nad kciukiem pracujemy osobno, aby mieć pewność, że otrzymał od nas wystarczająco dużo atencji oraz odpowiednio był utrzymany w lampie. Proszę, tak prezentuje się nasze zdobienie. I tak jak obiecywaliśmy, przechodzimy teraz do innych wersji kolorystycznych tego samego zdobienia, aby tego lata można było nosić do wyboru, do koloru takie skóry węża, jakie tylko Wam przyjdą do głowy. O czymkolwiek zamarzycie, to wszystko może być na Waszych paznokciach. Sposób wykonania zdobienia nie różni się od tego miętowego, zmieniamy tylko kolor podkładu. W tej wersji kolorystycznej bazą jest Popstar, a tam, gdzie chcemy wykonać skórę węża, nakładamy glasa Wow. Przy kolejnej opcji kolorystycznej użyjemy jako podkład Hedonistę i glasa Eurekę. A tutaj pojawi się Pan Ananas, tak, on będzie naszym podkładem, i glas Hokus Pokus. No i w ostatniej opcji kolorystycznej naszą bazą jest również Pan Ananas
ale tym razem w towarzystwie Glasa Barbados. I teraz najważniejsze pytanie. Który kolor podoba się Wam najbardziej? Mimo wszystko ja się trzymam miętowej wersji. Na razie. Zobaczymy, co będzie za tydzień, bo jak mówią, tylko krowa nie zmienia poglądów. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, jakie jeszcze dzikie zwierzęta chcielibyście zobaczyć na paznokciach. Oczywiście wyłącznie w wersji wegańskiej. Dziękuję za uwagę. Cześć!